W tym odcinku zobaczę coś wielce niesamowitego. Muchas gracias, bye. No dobra, czas zakończyć ten dzień świstaka. Że spędziłem tutaj 2 tygodnie w Malipełko, wakacje w Malipełko. Szczelka zamontowana. Będziemy kontrolować, co się tam z nią dzieje. No i chciałbym podjechać dzisiaj pod wulkan Jaima. Ale niestety wulkanu nie widać. Są chmury. Ale i tak tam pojadę. Może chmury się schowają i odsłonią wulkan. Jadę do Parku Narodowego Conguillo, który obok wulkanu jest chyba najbardziej znany z jednego z największych skupisk drzew Araucaria na świecie. Tutaj jest zjazd do parku, gdzie znajduje się wulkan. To wszystko tutaj to jest lawa z wulkanu, zeschnięta lawa. Coś niesamowitego. Wulkan Jaima ostatni raz wybuchł w 2008 roku. Tak na poważnie, że tam Malipełko, to miasteczko, w którym się zatrzymałem, no było po części ewakuowane. Co prawda lawa tam oczywiście nie doszła, choć blisko było, ale za to bardzo dużo było dymu i pyłu w powietrzu, dlatego wielu mieszkańców zostało ewakuowanych. Tutaj teraz mamy wjazd do parku. Wjazd trzeba było wykupić w internecie. Niestety w parku nie można latać dronem, nad czym bardzo ubolewam. O, ja cię kręcę! Tutaj na chwilę zjechałem w bok na pole lawy, żeby się przejechać taką pętlą 2-kilometrową do jeziora Verde, taka Laguna Verde tutaj w okolicy. Jezior pochodzenia wulkanicznego o krystalicznie czystej wodzie jest zresztą w Parku Conguillo mnóstwo. W okolicach największego jeziora Conguillo zaczyna się słynny na całym świecie las araukariowy. Mocno polecam chociaż krótki tutaj postój, w szczególności gdy oczekuje się na rozchmurzenie się wulkanu. Drzewa araukariowe sprawiają wrażenie, jakby były z innej planety. Czas wracać na główną trasę. Przed nami daleka droga na południe i nadrabianie długiego postoju w Malipełko. Jest wulkan, pokazał się. Pokazał się, odsłonił się. To zrobimy sobie gdzieś tam zdjęcie. Za chwilkę. Na chwilę się zatrzymałem w takim miejscu, gdzie doskonale widać te połacie zastygłej lawy tutaj po prostu. Coś niesamowitego, no zobaczcie. To wszystko to jest zastygła lawa, która pochodzi z tamtego wulkanu. Wyrzucał to, wypływała nas z niego. Zobaczcie, tam widać nawet taką zastygłą rzekę, którędy też lawa szła między tymi wzgórzami. No coś niesamowitego. Bardzo się cieszę, że jednak ten wulkan mnie tutaj zaprosił. Odsłonił się z tej kopuły chmur. Bo na początku tego dnia, dzisiejszego dnia był taki trochę obrażony, ale jednak pokazał się w pełni okazałości, więc można podziwiać to niesamowitą scenerię tutaj. Piękne.
po wczorajszym pędzie na południe. Dotarłem do miejscowości La Union i mam taki trochę wolniejszy dzień, ale znowu mam problem z zbieżnością, także znalazłem odpowiedniego mechanika, speca od zbieżności i będziemy ustawiać. Aż mi głupio, bo naprawdę zrobili świetny serwis mi tutaj. Ustawili zbieżność, zamienili tył na przód, przód na tył i załatali panę, czyli gumę, którą złapałem. Panę to tak po poznańsku u nas się tak gaworzy. I słuchajcie, nie chcieli żadnej kasy ode mnie. No coś niesamowitego. Co za fajni ludzie, kurde, w tej południowej Ameryce. Naprawdę, kurde, przyjemność. Przyjemność tutaj naprawdę podróżować jak na razie. Jestem z powrotem na głównej drodze, piątce, czyli chilijskim fragmencie Panamerykany. Jadę do miasta Puerto Montt, gdzie zostanę na noc. I w tym mieście też się zaczyna słynna Carretera Austral, czyli droga południowa, chilijska siódemka. Droga 7 to Carretera Austral, czyli droga południowa. Liczy ponad 1200 km i sięga na dalekie południowe rubieża chilijskiej Patagonii, przecinając nieraz niemalże nienaruszone i jeszcze dzikie przyrodniczo rejony. Budowę drogi rozpoczęto pod koniec lat 70., jeszcze za czasów dyktatora Augusto Pinocheta. Ukończono ją w roku 2000. Jej znaczna część jest szutrowa i mocno wymagająca. Jestem w miejscowości Puente La Arena. Tutaj ma być pierwszy mały prom. Ah, sí. Estándar. Standard, sí. Estándar. Yo tuve dos SR20. Modificado entero. Gracias. Ahí. Buen viaje. Muchas gracias. Czyli prom kosztował 10 300. To około 42 zł. By zapuścić się dalej na południe tą słynną trasą, muszę dostać się na 3 promy. Najdłuższa nocna przeprawa, którą musiałem zarezerwować w internecie, zaczyna się w Hornopiren. W Hornopiren, przed wjazdem na prom, muszę zatankować malucha i wszystkie kanistry do pełna. Dalej może brakować paliwa. Jak maluch pozwoli, to przejadę nawet 1000 km tą drogą. Naczekałem się. Pół godziny czekania, żeby się dostać do dystrybutora. ¿Qué año es, amigo? Hello. ¿Qué año es? Okay. Sí, ahí está argentino, It's italiano. italiano. Sí. Es Fiat. Yeah. Bueno. Queda justo. Gracias. Yes, in full. Dobra, mamy paliwo. Konik sobie tutaj przyszedł. Koniki. No to dotarłem do portu. Mam 4 godziny do promu. Maluch robi robotę oczywiście, wzbudza wszędzie zainteresowanie tam, gdzie się pojawi. Jedzie się dobrze. Na razie. Drobne problemy, o jakich mówiłem. I tyle. Idę nalepić nalepkę na barze, bo tam widzę dużo nalepek, a mam sporo wyprawowych nalepek, a jeszcze nigdzie żadnej nie nalepiłem, więc chyba dzisiaj będzie pierwszy. Słońce zaszło, widok niezły. Piękny fiord. Mieni się wszystko. Maluch też się mieni. Dobra. No za mną już ponad 1700 km, 1750 prawie.
Pierwsza nalepka. Znalazłem jeszcze jedno miejsce na moją nalepkę w portowej kawiarni. To jedziemy na prom. I mam 11 km do trzeciego promu. Ale tuż przy zjeździe, za zjazdem, co mamy? Ogromny podjazd. Do trzeciego promu mam trochę ponad 10 km szutrowej i wyboistej drogi przez gęsty las. Szybko zostaję na szarym końcu kawalkady samochodów śpieszących się na statek. Do promu dojeżdżam ostatni. Na szczęście na mnie poczekał. Jesteśmy na trzecim promie. Zjechałem z trzeciego promu i oni wszyscy pojadą. Niezła góra za chwilę przed nami. Będę jechał w korku pod górę, bo nie ujadę. Ja tu muszę się rozpędzić. Co za droga, no. Droga będzie taka rozjeżdżona ciężarówkami. Na tych podjazdach może być kiepsko, no. Ja się kręcę, no wiecie co? Cóż za niesamowita przyroda mnie tu otacza. Coś niesamowitego ten park, przez który jadę. Piękna droga. Trudna dla bestii, ale piękna, naprawdę. Ojej, ale podjazd. Kamienie, 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 o cholera. Powolutku po duchu. Nigdzie się nie śpieszymy. Ten park, przez który jadę, nazywa się Douglas Tompkins Pumalin National Park. Nazwa pochodzi od byłego właściciela parku, Amerykanina, który kupił ten park. Park był prywatny przez wiele lat, po czym właściciel go przekazał narodowi chilijskiemu, ale pod jednym warunkiem, że w parku nic się nie będzie działo. Będzie funkcjonował sobie w sposób zupełnie naturalny. No, przebiega tylko droga plus niego. No i muszę powiedzieć, że jest niesamowity. Niesamowita przyroda, naprawdę. Teren, na którym znajduje się Park Pumalin, został kupiony przez Douglasa Tompkinsa w 1991 roku i został przez rząd chilijski uznany rezerwatem w 2005 roku. Park Narodowy powstał w 2018 roku. Jest pokryty niesamowitym lasem deszczowym, unikatowym w skali świata na tej wysokości geograficznej, nazywany lasem waldiwijskim. Jadę do miasteczka Chayaten, u podnóża wulkanu Chayaten, który ostatni raz wybuchł w 2008 roku. Tam wymienię wydmuchaną uszczelkę pod kolektorem wydechu i ruszę dalej na południe,
Przede mną jeszcze prawie 700 km niesamowitej drogi. Pietro. Jestem w Chiaten, skąd mam zamiar pojechać drogą numer 7, czyli Carretera Austral, aż tutaj do Coyhaique, tutaj do tego jeziora General. Tu są dwa przejścia graniczne. Prawdopodobnie tym przejściem będę wjeżdżał do Argentyny. No i ten tutaj odcinek jest trudny ponoć, więc będę brał go na styl afrykański, czyli pole. Będę śpieszył się powoli. Oczywiście śpieszyć muszę się, żeby nadrobić stracone 2 tygodnie w Melibełku, które tam straciłem. Także muszę się śpieszyć, ale powoli, żeby malucha jednak nie nadwrężyć, choć on w kość cały czas dostaje. Tym bardziej, jeżeli ta droga tutaj będzie dla niego wymagająca. No i tyle. Napiję się dobrej kawy, bo znalazłem tutaj kawiarnię z dobrą kawą, dobrymi ciastami i zaraz ruszam dalej. Kończył się asfalt w 60 km. Wpadłem w shooter. Prawy shooter. Dziękuję Ci, maluch, Kochany jesteś. Kochany jesteś, naprawdę, bestia. Dlaczego dziękuję maluchowi? Powiem Wam, że jestem dzisiaj trochę zdołowany. Przygasłem, bo zgubiłem drona. Znaczy dron wleciał w krzaki, w dżunglę, daleko. No i został spisany na straty. A na dronie opierałem swój film. Także przygnębiło mnie to niestety. Pomimo tej niesamowitej drogi, którą podążam. I miałem już kilka takich momentów podczas tej trasy. I muszę powiedzieć, że kolejny raz maluch sam w sobie przyciągnął ludzi i ci ludzie mnie rozpromienili znowu. Jadę do Coyhaique tą niesamowitą drogą i tam ci ludzie mnie zaprosili znowu na kolację. Coś niesamowitego. Okay, I'll take my time because I'm taking pictures. Yeah, don't worry. Okay, bye bye. Chao. Chao. No, porque es del hijo. El hijo le escribió. Do Coyhaique mamy jeszcze 200 km i kilka trudnych dla malucha odcinków po drodze. Coyhaique to największe miasto wzdłuż Carretera Austral, liczące niecałe 45 000 mieszkańców. Tam zaprosił mnie do siebie Francisco i jego rodzina. Mam nadzieję, że dotrę przed zmrokiem. Dawaj, maluch! Sorry, że Cię tak męczę. Dajesz radę, stary. Naprawdę dajesz radę.
Teraz chyba będą najgorsze wiraże. Te kamienie. Nie było aż tak stromo w sumie. Okej. To nie jak bajtało w końcu. Ha! Asfalt. Na zakończenie tej spinaczki. No proszę. No, widoki są po prostu na tej trasie niesamowite, nie? To jest... No i... aż trudno opisać te widoki. Co za wspaniała, piękna, niesamowita droga. A ja zgubiłem dron. A mój dron poleciał w dżunglę. Pewnie się nigdzie nie znajdzie. Cholera jasna. No coś niesamowitego. Tak sobie jadę. Jakieś tutaj zbiegowisko niesamowite. Idę zobaczyć, co tutaj się dzieje. Con esa careta, por así decirlo, hace que no pueda evitando cualquier tipo de accidente que pueda Jakieś lokalne rodeo. Me decía gente de acá que hace tiempo que la fiesta no tiene este clima. Okazuje się, że rodeo jest chilijskim sportem narodowym. Jego głównym elementem, na który spóźniłem się, jest łapanie cielęcia przez jeźdźców zwanych huasos. En la monta para la hija, señoras y señores, le canta el payador de la fiesta. Caballo lo dice la nota, se pasó el pico, se le volvió uno. Aplaudimos la defensa también. La picoteó con la cabeza, le dice el cortón, le tira con los activos. Y el caballo el hombre va buscando el tiempo, se encontraron arriba. ¡Hola! Tiempo de jineteada, monta número 15, compañero. No, przynajmniej droga dzisiaj się pokazuje z dobrej strony. Piękna trasa. A po drodze trafiłem na rodeo. Lokalne chilijskie rodeo. Niezła sprawa. Nigdy na żywo nie widziałem rodeo. Kiedyś w Mongolii widziałem jakiś taki mini festiwal konny, ale to nie było rodeo. A dzisiaj tutaj proszę, młode konie zajeżdżane pierwszy raz. Niezłe. Jestem w Kojajkę, dojechałem tutaj. Kolejna miejscowość, spora muszę powiedzieć, duże miasto. No i jadę za facetem, który mnie po drodze spotkał. Tam ponoć jakaś jest niespodzianka dla mnie. Facet zaoferował nocleg. Miły gość, żołnierz. Z bratem odebrali mnie z centrum miasta. Zresztą mi trochę głupio tak się kurczę narzucać. Znaczy nie narzucam się, no facet mnie zaprosił. No. To jesteśmy. God. O, coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Tutaj w Kojajkę, na drodze południowej, daleko od stolicy, daleko od Polski,
Coś stoi niesamowitego. Miała być niespodzianka i jest niespodzianka. Coś pięknego. Uwaga. Uwaga. No nie wierzę. Maluch. Bambino. Italiano Bambino. No coś niesamowitego. Co on tu robi? Wow. Bueno. Fantastic. Oh my god. Wow. Really amazing. Para restaurar. Aha. Restaurar. Czerwony maluch należy do Dawida, brata Francisco. Vivo acá en Coyhaique hace 7 años. Y bueno, tengo mi Fiat 126 personal. Aha. Bueno, yo lo conocí cuando trabajaba en Santiago. Mhm. Trabajaba en un taller de pintura igual. Y de repente entra un chico en el vehículo andando y llega y yo lo vi por primera vez, no lo conocía. Y él, el fin con que llegó ese joven era que lo quería restaurar, quería pintarlo, y el jefe que tenía yo en ese entonces lo miró y le dio un precio un poco elevado porque tenía mucho trabajo. Entonces, en ese entonces que él conversaba, me acerqué al vehículo yo y lo miré por todos lados y me gustó. Entonces le pregunté yo al joven, ¿acaso él lo vendía? Y él me dijo que no. Y él insistía con mi jefe para que se lo arreglara, pues se lo reparara y se lo pintara. Pero él dijo que finalmente no, porque era como mucho trabajo y no tenía mucho tiempo. Entonces yo volví a insistirle al chico y le dije, pero véndemelo, po. Y él no. Y después yo le pregunto, ¿a ningún precio? Y él me queda mirando y me dice, puede ser, dame tu número y capaz que te llama a la tarde. Entonces él, finalmente le doy mi número y en la tarde él me llama y me dice, te lo vendo. En 350.000 pesos chilenos. Entonces yo, ya ok, me conseguí la plata que no la tenía ese entonces y esa misma tarde lo fui a buscar con mi hermano y lo tuve. El amor por los vehículos antiguos parte por mi hermano Francisco. Él me sacó a dar una vuelta en un Fiat 1100, años 70 y tanto que tenía, y yo ahí como que quedé como un poco maravillado por los vehículos antiguos. Y después cuando vi entrar yo dije, no, tiene que ser mío, porque es antiguo, es chiquitito, es fuera, no es común. Entonces yo decidí que va a ser mío. Y finalmente lo pude comprar. El fin del vehículo parte también después que lo compré, lo llevé a mi casa, se lo presenté a mi hijo chiquitito que en ese entonces tenía 2 años. Y lo senté atrás, ¿no es cierto? Se subió, lo senté atrás, íbamos manejando, yo iba manejando con él, y miro para atrás y le digo, ¿te gusta, hijo? Y él me hace... Y entonces yo dije, no, este auto se tiene que quedar en la familia. Bueno, actualmente yo tengo un taller de pintura y desabolladora también, pero no tengo mucho tiempo para dedicarme a mí porque tengo mucho trabajo. Entonces yo decidí empezar a restaurarlo yo mismo, pero ha pasado mucho tiempo. Bueno, finalmente ahora, con todo esto que está pasando, el motor lo mandamos a reparar, está listo, falta instalarlo y para poder conducirlo. Y después finalmente vamos a repararlo completo, vamos a hacerle esto nuevo y lo vamos a pintar de un color rojo caramelo, puede ser. Okay. Y ¿El color usted rojo? Rojo sí, pero más oscuro, más intenso, más lindo. Ajá. Bueno, y finalmente lo que voy a hacer con él, pretendo yo y espero que el auto se quede en la familia, que no se vaya, que no lo vendan, porque bueno, yo se lo regalé a mi hijo hoy tiene 10 años, o sea, ya han pasado 8 años conmigo y aún no lo puedo reparar, pero lo voy a hacer. Y cuando esté listo yo quiero que él lo mantenga con él, que fue un regalo de su padre cuando él tenía 2 años. Y ojalá que mi hijo cuando él sea grande se lo pueda regalar quizás a su hijo y se mantenga en la familia. Es como lo ideal porque no sé, yo vivo yo vivo vehículos, yo trabajo en pintura, entonces
para que recuerde, quizás su abuelo diga, era un viejo loco que le gustaba los vehículos y este era de mi abuelo. Entonces, ojalá que esto se mantenga en la familia y dure por generaciones, si es que se pudiera, ojalá. No, coś niesamowitego. No, największa niespodzianka jak na razie podczas tej podróży. Muchas gracias, David. Gracias. Fantástica. Very good. No taki maluszek niesamowity. I taka ciekawostka. Zawsze myślałem, że opony do malucha nie można nigdzie na świecie znaleźć. Poza Europą. A proszę. Nowe oponki maluchowe. 12. Również można dostać w Chile. Wow. Look at that. Zobaczcie to. Samochód znaleziony w Chile. No coś niesamowitego. Wow. Win. Proszę bardzo. Rocznik 80. 80, yeah? Yeah, 80. 80. Si. Silnika nie ma, bo silnik jest w renowacji, w naprawie. Zaoferowałem oczywiście Dawidowi pomoc z częściami, jeżeli będzie jakieś miał potrzeby, to wyślemy z Polski części maluchowe. Super. Aha. Co za historia niesamowita. Także wyjeżdżam z Kojajkę podbudowany, z dobrym nastrojem, w dobrym humorze. Akceptuję to, co się dzieje wokół mnie, łącznie z tym zgubionym dronem i jedziemy dalej.